Zdarzenia i osoby przedstawione w tym filmie są fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do rzeczywistych sytuacji jest całkowicie przypadkowe i niezamierzone. Doświadczenie szoku kulturowego przebiega na kilku poziomach: fizycznym, poznawczym, psychologicznym i społecznym. W nowym środowisku kulturowym człowiek jest wystawiony na działanie ogromnej ilości nowych bodźców. Inny klimat, więcej lub mniej światła, inna wilgotność powietrza, więcej bodźców akustycznych, zmiana temperatury, inny smak wody i potraw. Ponadto mózg przeładowany informacjami oraz koniecznością ciągłego ich przetwarzania też jest przemęczony. Soccer. Ball. Soccer. Football. Czy można prosić o spokój? Funkcjonowanie w nowej kulturze wymaga nieustannego wysiłku poznawczego, ciągłego analizowania sytuacji i wyciągania wniosków, interpretowania języka, komunikatów pozawerbalnych i kontekstu społecznego komunikacji. Skutkuje to fizycznym, psychicznym i emocjonalnym wyczerpaniem. W konsekwencji powoduje chęć izolacji od kontaktu społecznego. Czy ekspert może wytłumaczyć to, o czym mówi na jakimś przykładzie z życia lub jak to się odnosi do rzeczywistości? Oczywiście, jak najbardziej. The countdown. Cześć wszystkim! O, cześć, dobrze, że już jesteś. Muszę wam opowiedzieć historię. Co się stało? Jakiego ja mega świetnego chłopaka wczoraj poznałam. A jaką on historię przeżył? Kompletnie nie bał się przyjechać do całkowicie obcego kraju i zgłębiać swoją wiedzę. Co ta moja Agnieszka znowu wymyśliła? Dobrze, siadaj, zjesz obiad i wszystko nam opowiesz. Finally, I'm here. Superland. My La La Land. Poland. Yeah. The first thing was weather. In my country, weather is fine. Sun is shining and there's no rain. In the internet, they say the weather in Poland is quite good. Most time in year is sunny. But where? Hej! Taksi? Zapraszam, zapraszam. Dzień dobry. Zapraszam. Co, zimno, co? Czekaj, mam coś dla ciebie. Przyda ci się może nowy szpejek taki, co? Ciepła kurteczka, będzie ci cieplej. Schowam walizeczkę. Ubieraj się, będzie cieplutko w środku wsiadaj. Dobra szpeja. No, ja myślę, dobra jest. Patrz pan, jak rozświetlone to miasto, nie? Jak Las Vegas. Byłeś pan w Las Vegas? No, ja też nie. A to moje marzenie jest tam pojechać. Jeszcze drugie mam, panie, żeby na mundial pojechać. Mundial, no. Ale panie, co tam nasi teraz grają, to
Kiedyś, panie, to grali, jak był Szarmach, Lato, Dejna, Boniek, to byli piłkarze, panie, coś się działo, a teraz, panie, to szkoda mówić. No. Ale no jak jedziesz, no, teraz, panie, to najlepiej to skoki oglądać chyba, nie? No, skoki, kojarzy pan, skoki. No patrz pan jak jedzie, no nie, uczą się, ale się nie potrafią nic nauczyć. A u was to co? Biegacze raczej, nie? No, biegacze od was to są dobrzy. Widziałem ostatnio jeden, to maraton 2 godziny przeleciał. Panie, trzeba mieć parę w nogach, żeby tak zrobić, no. A pan co, na studia? Na studia do nas? Nauka ważna rzecz, panie, co w głowie zostanie, to zostanie. No jak u pana z Polski, dobrze? Czy tak słabiutko? No, a nauczy się pan. Studenci zaraz pana nauczą raz, dwa. Pan do akademika? W akademiku. No, fajnie. A, że wesołe życie przynajmniej. Trzeba korzystać z życia, póki się da. No, to dojechaliśmy. Słuchaj, wyszło tak. 40 zł and 60 zł kurtka. What is kurtka? No kurtka. Szpej. Spare No szpeja, no. Right. Zrozumiałeś, wiesz, nie? O to chodzi, szpeja. for you. A, Counter was closed. ale what? Counter was closed. What? Ale złoty. Złoty. Gold. Złoty, Gold. polski złoty, no. Co to jest? Gold. Ale... Nie, no stary. Kart. Credit card. No. Card, Card, right. no. Okay. Polish currency is zloty. So just in case, I take from home some gold. Money is money. W Polsce bez problemu można płacić zagranicznymi kartami. Bankomaty, kantory są ogólnodostępne. Ale warto sprawdzić, czy są obsługiwane w naszym kraju i czy mają dobry przelicznik. Pomogę Akimowi założyć jego polskie konto. No, dobra. Zobaczymy. Poszło. Okej. Thank you. Thank you. Powodzenia. Bye. No, na razie. Powodzenia. Różne agenty tutaj już były, ale ten to prawdziwy oryginał. Złotym chciał zapłacić. Hello. Ja student. Please open. Ja tu spać. Accommodation. Let me in. Please let me in. Please, it's cold here. Let me in. I don't go there. What should I do? Akim niestety pomylił datę, godzinę przyjazdu. Wszystko przez zmianę czasu. I poinformował, że będzie w poniedziałek rano, a był już na miejscu w niedzielę wieczorem. Mi też się czasem mylą te jemy i pijemy, strefy czasowe. Tak szczęśliwie się złożyło, że akurat w niedzielę pojechałam odwiedzić koleżankę w akademiku. I tak poznałam Akima. I didn't know what to think. I feel like a bit like intruder. Yes, I got the arrival day wrong. It was my mistake. I just want to sleep after a long flight and whole journey. And I was hungry too. Pizzeria studentów, czy mogę pomóc? Hello? Big pizza with kura and grzyby. Hello, do you speak English? Yes, the student house is closed. Can you bring me one big pizza with chicken and mushroom? Okay, I will be... Oh, kurka. Finally! Pizza, yeah. You saved my life. It's order for you. Thank you. Where are you from? From Kenya. Ja ci dam smakulo jednak! O tej porze z akademika wychodzić! Cześć, Kto to widział, żeby Jest pan problem. na ponosach Zabijamy. się spędzała? Co za zgraja! Co za zbieranina! Ja tu jestem od pilnowania porządku. Przecież w niedzielę wieczorem nikt tutaj wchodzić nie może.
A co to za zwyczaje, żeby dziewczyna sama po nosach się włóczyła z jakimiś chłopaczyskami? You shall not pass. Panie z portierni w akademikach od zawsze budzą postrach, nawet wśród nas, nieustraszonych dostawców pizzy. Groźne psy na posesji i kibole w piątkowy wieczór to przy tym pikuś. W sumie to taka ich praca. Ktoś musi pilnować porządku, ale samemu z doświadczenia wiem, że wystarczy tylko umiejętnie do nich zagadać i te panie zawsze przymkną oko. Na razie ją powolutku pochłania, tylko po kawałeczku. Ale słuchaj, Maksiu, nie możemy chłopaka zostawić na lodzie. Co robimy? Może zawiozę go do centrum, albo znajdę jakiś tani hotel? Jest to pomysł. Słuchaj, Jezu, nie wpadłam na to wcześniej. Zadzwonię do mamy. Przecież moja mama pracuje na Politechnice. Zaraz wszystko ogarnę. Poczekaj. Okej. I like grzyby. Dobra. Cześć, mamo. To nic takiego. Taka sytuacja może przytrafić się każdemu, szczególnie w obcym kraju, gdzie wszystko wydaje się być całkowicie odmienne od danej rzeczywistości. Mimo późnej pory przedzwoniłam do recepcji i rzeczywiście jutro Akim miał się zameldować. Na szczęście pani kierowniczka jest wyrozumiałą, rozsądną osobą i wyraziła zgodę, żeby przenocować chłopaka już dzisiaj. Studentom zawsze trzeba pomagać. Proszę. No trzeba było mówić, że pan jest studentem. Jutro się pan przecież zarejestruje. Proszę mi zostawić tylko jakiś paszport. A jutro wymyślimy, co będzie dalej. Tu jest klucz do pokoju na pierwszym piętrze. Zapraszam. Chodź, ja ci wszystko pokażę. No skąd ja miałam wiedzieć, że to student? Przecież po nocach tu się różne typy szwędają. Ale skoro pani Marta zadzwoniła i kazała wpuścić, no to wpuściłam. Dzieciaki potrzebują pomocy, więc pomogłam. And it was so strange. In Poland, the first floor in reality is on the second floor? Crazy. It's crazy, man. Now I am so happy. Definitely, I got there. And I still can't believe that I'm so close to study on the Polytechnica University. Yeah. Jak dobrze, że córcia do mnie zadzwoniła i pomogła Akimowi. Niech chłopak odpocznie, a jutro zapraszam do Welcome Point. Czeka go teraz kilka formalności, ale wszystko mu wytłumaczę. Ale poznałam fajnego faceta. No mega. Ciekawe, czy zadzwoni. Chciałabym mu pokazać uczelnię, teatr i palmiarnię. A może na początek kluby studenckie? No nie wiem. Jeszcze zobaczymy. Wszystko, co złe, może kończyć się dobrze. I często tak bywa, że nie wiemy, co przyniesie nowy dzień. Filozofowie mawiali, że nie wiadomo, czy jutro wzejdzie słońce. Na całe szczęście fizycy i badacze kosmosu uważają, że jesteśmy dopiero w połowie życia Słońca. Wiedza osadzona na naukowych podstawach dodaje pewności. Nie zapominajmy jednak, że czyste prawa fizyki, biologia, logika to nie wszystko. Istnieją również wartości międzyludzkie, takie jak zwykła życzliwość. Również przydatna jest szczypta ciekawości i otwartości.
Strach przed nieznanym ma wielkie oczy, lecz najważniejsze jest, aby nie przyćmił on naszych najpiękniejszych marzeń. Dobranoc, Akim. Czuj się jak w domu.